Dzień dobry, moi drodzy, jest czwartek, a to znaczy, że piątek już jest w ogródku, już wita się z gąską, czyli w ogóle już jest tuż i będzie w ogóle super, a to znaczy, że Robin czeka, żeby z nim krzyczeć. Good morning, Vietnam! Moi najdrożsi, witam was bardzo serdecznie w czwartkowy poranek, albo tam kiedykolwiek to oglądacie. Nie macie pojęcia, jak się cieszę, naprawdę nie macie pojęcia, jak się cieszę, że my się kolejny raz widzimy. To jest niesamowite, że my się możemy te poranki spotykać. Bardzo się cieszę i chciałbym wam zapowiedzieć, tak jak to wam już mówiłem prawdopodobnie 40 parę razy, że dzisiaj jest kolejny dzień, który może być jednym z najważniejszych dni twojego życia, a to zależy tylko i wyłącznie od twojego nastawienia. Patrz odcinek z wtorku bodajże. Więc będzie kolejny fantastyczny dzień. Zanim opowiem oczywiście o zdaniu, którym was będę katował dzisiaj, to wam pokażę filmik. Lubię go. Grunt to jest znaleźć swoje, grunt to jest być, że tak powiem, we własnej ścieżce i się nie przejmować tym, co inni sądzą. Ten chłopak to wie. Czujecie to? To będzie mistrz w ogóle kiedyś. Co z tego, że jest wesele? Co z tego, że ludzie mają utarte sposoby na funkcjonowanie na weselu? On znalazł sobie swój własny kącik, swój własny sposób tańczenia. No to, że sam, że nie z partnerką i że raczej nikogo do tego nie znajdzie, no to już inna sprawa, ale uważam, że oryginalność tego chłopaka jest zapowiadająca wielkie kłopoty w jego życiu kiedyś w przyszłości. Kochani, dlaczego? To dlatego, że będzie dzisiaj zdanie i dzisiaj ono naprawdę będzie dokładnie o tym. Już wam mówię, co to jest za zdanie. Ten, kto idzie za tłumem, nie dojdzie dalej niż tłum. Ten, kto idzie sam, dojdzie w miejsca, do których jeszcze nikt nie doszedł. Moi kochani, to zdanie będzie zdaniem, w sensie jest zdaniem mistrza, który się już pojawił kilka razy, wróciliśmy do niego w tym tygodniu, czyli chodzi mi o pana Alberta Einsteina. I myślę, że on jest właściwym człowiekiem do tego, żeby to zdanie powiedzieć, bo on rzeczywiście wyprzedził cały tłum. Kochani, co to znaczy? To zdanie można oczywiście zrozumieć źle i część tego świata postępuje tak, w takim sensie z nikim się nie liczę, nikogo nie pytam o zdanie, mam wszystkich w nosie, nieważne co inni mówią na temat tego, co ja robię albo tego, jaki jestem, idę sobie sam przez życie i w ogóle na nikogo nie zważam. Broń Boże, nie chodzi mi o to w tym zdaniu. Tak jak wam już mówiłem wiele razy w serii tej naszej porannej, czasem bardzo potrzebujemy, a to czasem w ogóle jest prawie zawsze, pomocy, ręki, pójścia z kimś i tak dalej. Ale istnieje, i to myślę, że dosyć oczywiste, takie bycie z tłumem, takie bycie w tłumie, które jest absolutnie zabijające i ograniczające. Czyli to jest ten moment, kiedy robisz tylko to, co nie budzi sprzeciwu innych, tylko to, na co ci pozwalają, tylko to, żebyś innych zadowolił, żebyś usatysfakcjonował ich oczekiwania względem ciebie i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie i nie. Moi drodzy, to, że oczywiście potrzebujemy siebie nawzajem i że mamy się słuchać, jasne, ale istnieje taki moment, kiedy trzeba po prostu pójść dalej, kiedy trzeba coś zostawić, kiedy trzeba się czemuś sprzeciwić. Jeżeli masz jakąś taką jasność, albo przynajmniej z grubsza jasność, tłum mówi źle, ludzie wokół mnie nawet nie wiem, tacy ważni dla mnie, ale nie rozumieją zupełnie tego, co się we mnie dzieje, a co najważniejsze, ja mam pewność, że to jest z Panem Bogiem zgodne, bo co innego, jeżeli ludzie ci mówią, że to jest źle i ty doskonale wiesz, że Pan Bóg też tak myśli, nie, wtedy słuchaj tych ludzi. Ale jeżeli, że tak powiem, ludzie mówią coś innego, ale ty wiesz, kurczę, Pan Bóg ode mnie czegoś chce, masz taką pewność, oczywiście możesz się mylić, to jasne, ale tak ci się jakoś tam wydaje bardzo mocno i bardzo głęboko, idź za tym głosem Ducha Bożego. Oczywiście, że go skonsultuj, oczywiście, że o nim rozmawiaj, ale jest taki moment, kiedy trzeba po prostu zostawić wszystko, i pójść dalej. Kochani, chciałbym wam opowiedzieć tutaj o jednej osobie, jak już wam mówiłem tam w jakimś odcinku, którą ja strasznie kocham. Chodzi mi o Karola de Foucault, błogosławionego Karola de Foucault. To jest człowiek, który wymyślił swoją własną drogę duchową, w takim sensie był w zakonie i to był w jednym z najostrzejszych w ogóle zakonów, jakie istnieją w Kościele katolickim. Się okazało, że to jest nie dla niego, że te formuły, że to bycie tam, to jest za małe. I wymyślił swój własny sposób bycia, swój własny sposób dążenia do Pana Boga. I ludzie wokół sobie prawdopodobnie myśleli w ogóle, że on ma jakieś fanaberie w głowie. Że co on w ogóle wymyślił? Kościół nazwał to jego drogę świętą. Ja kiedy czytam jego drogę, kiedy czytam o tym, kim on był, w jaki sposób Pana Boga szukał, w pewnej samotności, bo też nikt za nim nie poszedł. On chciał bardzo założyć nowy zakon, ale nie znalazł żadnego ucznia. Nikt nie chciał żyć tak jak on, bo to, co wymyślił, było za radykalne, było za mocne.
I został z tym sam do końca życia i zginął też w samotności. Ale doszedł do miejsca, no właśnie, do którego nikt inny nie doszedł. Znalazł Pana Boga w taki sposób, w jaki nikt inny go nie znalazł. Kochani, o co mi tu chodzi? Chodzi mi o to, mogą być takie miejsca w waszym życiu, gdzie wiecie, no właśnie, że Pan Bóg was do czegoś wzywa. Uwaga, ale Pan Bóg, nie wasze emocje, nie wasze zachcianki, nie wasze grzechy, nie wasze pożądania, nie wasze coś tam, tylko Pan Bóg was do czegoś wzywa. No i to się sprzeciwia wszystkiemu innemu dookoła. Idźcie za tym, nie bójcie się. Tak jak mówię, to trzeba odróżnić. Co innego jest, kiedy po prostu na przykład, nie wiem, bo to jest taki mi się przykład przypomniał. Jest taki standard, że na przykład, nie wiem, zakochała się kobieta w żonatym mężczyźnie, tak? Albo jest facetem po prostu, który jest absolutnie nie nadający się do niczego. Oczywiście z drugą stronę tak samo. Nie wiem, facet co to się bzdura, na przykład ma żonę, ale się zakochał w jakiejś tam młodej dziewczynie, nie? I to jest miłość. I oczywiście wszyscy mówią mu, że to jest źle, ale nie, bo on musi pójść za własnym sercem. A gdzie tam? Nie, to nie jest chodzenie za własnym sercem. Tak jak mówię, wtedy, kiedy masz przekonanie, Pan Bóg mówi, to jest dobre. Pan Bóg mówi, to jest właściwa ścieżka. Pan Bóg mówi, zaryzykuj i chodź ze mną. Nie bój się wtedy. Chociażby się wszyscy przeciwko tobie sprzysięgli. Jeżeli masz jasność i pewność, że Pan Bóg cię do tego wzywa, idź za tym. To jest prawdziwa odwaga i dojdziesz do miejsca, w którym nikt jeszcze nigdy nie był. Będziesz odkrywcą. Ja wiem, to jest w ogóle strasznie trudne. Ale tylko tak się dzieją wielkie rzeczy. Ja myślę, że ze 2 razy mnie to w życiu spotkało, że wszyscy są przeciwko tobie, a ty wiesz, że musisz coś zrobić. No i co robisz? No i robisz to. O to chodzi. Bądźcie tacy, naprawdę, bądźcie tacy. Ja chcę taki być. Tylko tam, gdzie Pan, oczywiście tylko tam, gdzie Pan Bóg woła. Nie nasze głupoty w głowie, tylko Pan Bóg. Tak poważnie dzisiaj będzie na końcu. Miejcie najlepszy ever dzień i znajdźcie miejsce, gdzie jeszcze nikt nie był. Do jutra. Pa. O, normalnie wyszło.